So this was the place where you grew up? Exactly. This is where I used to live, where they actually brought me straight from the hospital. And in this block, my grandparents, they live there until now. So that's my Dancing Bear compound, if I might say so. Tell me about this Dancing Bear. What made you decide to write this book? When I realized that there is a place where they teach the bears what freedom is, I thought, wow, they teach bears what freedom is, but nobody has never taught us what freedom is. And we've been living in a similar freedom laboratory since 1989, because as the bears never knew how to hibernate, how to take care of themselves, nor we didn't know how to take care of ourselves. All the dancing bears who used to be slaves and now they are set free, but they come to a point where they go back to dancing, where they start begging their old trainers, just take me out from this freedom, give me back what we used to have. And I think it's more or less similar to people in this country and in this region, that at some point many of us become nostalgic for what we used to have and for what we lost. U nas to byli przede wszystkim starsi ludzie, którzy zatęsknili za czasami, gdy wszystkie decyzje podejmowano za nich. A tu nagle można było wszystko i wszystko było wolno. Mogłeś się nagle stać bogaty. Ale także coś, co przy socjalizmie nie istniało. Bezrobotne. Taking care of yourself, especially in wild capitalism, it's not an easy thing. And you have to be smart, you have to be clever, you have to be quick, you have to think a lot, and you just have to maneuver, because the world is changing every day. So every day you need some new skills. And it's not like our parents and grandparents used to live. So you can't ask them, hey, how would you solve this problem? Because they don't know. 100 years ago, if my great-grandfather went to his father and asked about his problems, he would get an answer. But now they don't know how to help me. Freedom is not an easy task. It's a challenge, and it's a never-ending battle to be free. And I'm not surprised that some people, they just don't want to be free. They would be so happy to exchange it for something. Mówi się u nas często, że górnika zawsze rozpoznasz po tym, że przy ubieraniu zakłada spodnie na końcu. Czy to prawda? Właściwie nie wiem. Jest tyle różnych historii o górnikach. Dziś jest święto świętej Barbary, patronki polskich górników. Jeśli w Polsce był jakiś zawód wysoko ceniony, to był to zawód górnika. Górnicy, wydobywcy polskiego czarnego złota, byli najlepiej opłacanymi robotnikami w kraju. Do tej pory siedzą w kościele w pierwszych rzędach. Syna i Ducha Świętego. Ale w pewnym momencie kopalnie zostały zamknięte. W tej nowoczesnej Europie chcą się pozbyć brudnego węgla. Tysiące górników
straciło pracę i szacunek. No, zamknęli te kopalnie, zlikwidowali. No i to jest przykre. To jest po prostu przykre, że tyle tysięcy ludzi poszło na bruk. Bo ponad 15 tysięcy ludzi poszło na ten bruk. Powiem tak, chciałbym, żeby to kiedyś ożyło, chociaż wiem, że to jest chyba nierealne, może, ale no, serce bije. Serce bije, że coś, co tętniło życiem, zostały ruiny, został tylko kawałek szybu, który no, ulega zniszczeniu. Został tylko wizerunki, że te kopalnie istniały 500 lat. I wspomnienia. I mundur, został mundur, medale, które nam dali. I co z tych medali? To możemy sobie dupę podetrzeć nimi. Tak to wygląda. Reksiu, spokój! He's completely black. It's a miner, this dog. That's how you looked probably when you came out of the mine, eh? Nie, ja powiem tak, jak żeśmy wychodzili ze szychty, to każdy miał oczy podmalowane, bo to z pyłu i tutaj taki osad, nie? No i nazywali nas, o, pedały wysiadają, wychodzą z kopalni, nie? A to nie pedały, tylko po prostu tutaj był pył, który się osadzał tutaj na rzęsach. Biała koszula po jednym dniu była czarna, a na parapetach było tyle pyłu z koksowni. Tu wszystko fruwało w powietrzu. Tak, pilnujecie, tak, wiem. Tu już nie ma co pilnować, to jest wszystko wyrabowane. To, co zostało, to jest. To miasto jest pełne tęsknoty. Tęsknimy nawet za brudnym powietrzem z tamtych lat. Do tej pory przyjezdny męczy się i cały dzień łapie oddech. Kopalnie są właściwie zamknięte, ale wszyscy palą węglem. 85% całego kraju grzeje węglem kamiennym. My, górnicy, wiemy najlepiej, jak brudne było powietrze. Jak się górnicy zbiorą w klubie, to słychać, jak im w płucach piszczy. Tylko wódka pomaga, czasem i na chwilę, złapać powietrze, jak trzeba zaśpiewać piosenkę. Hej, Gwarkowie, wasze zdrowie! Hej, Gwarkowie, nasze zdrowie! Napijemy się po całym. Hej, Gwarkowie, nasze zdrowie! Napijemy się! W końcu wszystkie kopalnie zamknęli, bo węgiel z zagranicy jest o wiele tańszy. To była lekcja, którą my tu wszyscy musimy zapamiętać. Takie były prawa tego waszego wolnego rynku.